Cześć. Gdybym Was zapytał, co ma wspólnego motocyklista i rzepak, to odpowiedź pewnie byłaby prosta, czyli zdjęcie w rzepaku. Ale gdybym Was zapytał, co ma wspólnego motocyklista, rzepak i amerykańska agencja kosmiczna, to tutaj już odpowiedź nie jest taka oczywista. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał, w którym powiem Wam, co mają te trzy rzeczy wspólnego. Motocyklista, rzepak i amerykańska agencja kosmiczna mają wspólną jedną rzecz – technologię Outlast. Technologię Outlast, która jest odpowiedzialna za termoregulację ciała. NASA stworzyło dla swoich astronautów technologię, która miała za zadanie regulować temperaturę ich ciała. Astronauci są osobami, które pracują w dość specyficznych warunkach i często ich ciało jest narażone na ekstremalnie różne temperatury. I Outlast miał zadanie i ma za zadanie wyrównywać im tę temperaturę. I robi to doskonale. I okazuje się, że ta technologia z kosmosu została udostępniona, nazwijmy to, ziemianom, czyli branży cywilnej. I motocykliści również mogą korzystać z technologii Outlast. Występuje ta technologia w bieliźnie termoaktywnej głównie, ale czasami możemy ją znaleźć na przykład jako podpinka do membrany w kurtce czy w spodniach motocyklowych. Teraz już wiecie, co ma wspólnego amerykańska agencja kosmiczna i motocykliści, ale pytanie, co ma do tego wszystkiego rzepak, bo przecież mówi się, że technologia Outlast to taka kosmiczna technologia, no zresztą słusznie, ale okazuje się, że rzepak jest tutaj niezwykle istotny. Teraz Wam wyjaśnię, jak działa Outlast. Bardzo zależało mi, żeby podczas kręcenia tego materiału gdzieś w tle było pole rzepaku, a to dlatego, że rzepak jest tutaj niezwykle istotny z punktu widzenia tej kosmicznej technologii Outlast. Outlast to tak naprawdę mikrokapsułki, które są niewidoczne dla ludzkiego oka. W tych mikrokapsułkach jest zamknięty wosk na bazie właśnie oleju rzepakowego. Ten wosk ma świetne właściwości pochłaniania ciepła i oddawania tego ciepła. Dlatego tak dobrze sprawdza się w bieliźnie termoaktywnej dla astronautów, ale również dla motocyklistów. W momencie, kiedy temperatura naszego ciała się podnosi, to wosk przyjmuje to ciepło i zmienia swój stan ze stałego w ciekły, a w momencie, kiedy temperatura naszego ciała spada, to ten wosk zmienia swój stan z ciekłego w stały i temperaturę oddaje, podgrzewając nasze ciało. Dlatego okazuje się, że bielizna termoaktywna z Outlastem może być bielizną bardzo uniwersalną, zarówno na te chłodne, jak i na te bardzo ciepłe dni. A to nie jest takie oczywiste dla bielizny termoaktywnej, bo pewnie sami wiecie, że najlepiej wybierać bieliznę, która jest przeznaczona do odpowiednich warunków. Czyli na lato wybieramy bieliznę letnią, która doskonale odprowadza wilgoć, a na jesień wybieramy bieliznę, która jest bielizną termiczną, która nas ociepla. Natomiast Outlast okazuje się, że ma tutaj przewagę, bo może być naprawdę uniwersalny. Okazuje się też, że Outlast może być nawet i trochę lepszy od bielizny termoaktywnej, czy ma taką przewagę nad bielizną termoaktywną, dlatego że mocno redukuje pocenie. Dlaczego? No, dlatego, że bielizna termoaktywna zaczyna działać wtedy, kiedy na naszej skórze pojawia się już pot. Natomiast Outlast działa wtedy, kiedy się zmienia temperatura ciała, czyli jeszcze przed rozpoczęciem pocenia się ciała, czyli to pocenie się znacznie opóźnia. Outlast może być wykorzystany w bieliźnie termoaktywnej w różny sposób, bo Outlast może być już naniesiony bezpośrednio na włókno, z którego została bielizna utkana, a może być na przykład nadrukowany na bieliznę termoaktywną, tak jak to jest chociażby w przypadku bielizny, którą mam w tym momencie na sobie, czyli polskiego producenta Redline, model Mars, który właśnie ma od wewnętrznej strony nadrukowany Outlast. Gdyby się ktoś zastanawiał, jak trwała jest taka metoda naniesienia Outlastu, to tutaj spokojnie, jeżeli postępujemy zgodnie z zaleceniami na metce, z odpowiednią temperaturą i w odpowiednich środkach pierzemy, to ten Outlast tak łatwo nie zejdzie z naszej bielizny termoaktywnej. A jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, ile tak naprawdę razy ten Outlast może zadziałać, czyli ile razy może zmienić swój stan i przyjąć to ciepło i oddać, to tutaj spokojnie działa prosta fizyka, więc wydaje mi się, że prędzej najadą nas kosmici, niż Outlast przestanie działać. Ta koszulka, z której korzystam, ja ją traktuję jako bieliznę bardzo uniwersalną, bo nie tylko na motocyklu w różnych warunkach, ale również i podczas różnych aktywności sportowych. I zawsze po założeniu przez chwilę jest takie poczucie chłodu, co świadczy o tym, że Outlast działa i dopiero po chwili ta koszulka przyzwyczaja się do temperatury naszego ciała.
Wszystkie produkty, bo nie tylko Redline oczywiście robi produkty z Outlastem, wszystkie produkty z Outlastem, linki do tych produktów zostawiam w opisie do tego filmu, tam możecie przeglądnąć, zobaczyć i przetestować, bo chyba to będzie najskuteczniejsza forma udowodnienia tego, że to, o czym mówię, to prawda. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym materiale, o technologii Outlast i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!